Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 38. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar wykonamy regulatory zaworu turbogeneratora i sprężarki oraz elementy sterowania przepustnicą główną i pomocniczą. Zapraszam na film. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od montażu regulatorów zaworu numer 86. Pracę rozpoczynamy od montażu łożyskowanych podtrzymaków numer 96A, przez które przechodzą drążki prowadzące do budki maszynisty, a na ich końcach, już w budce, znajdują się dwa pokrętła numer 96. Wycięte drobne elementy usztywniamy, delikatnie nasączając je klejem cyjanoakrylowym. Po utwardzeniu się kleju cyjanoakrylowego podtrzymaki malujemy czarną farbą Vallejo 70 950, a pokrętła czerwoną farbą Vallejo 70 908. Montaż na kotle parowozu zaczynamy od przymierzenia i przycięcia dwóch drążków do odpowiedniej długości, a następnie malujemy je czarną farbą Vallejo 70 950, uzyskując matowe wykończenie drążków. Po wyschnięciu farby na pierwszy pręt nakładamy 5 podtrzymaków. Następnie przekładamy go pod rurami piasecznic i przeciągamy przez ściankę budki oraz panel z manometrami. Wszystkie podtrzymaki ustawiamy w miejscach ich przyklejenia na opaskach kotła. Klejem cyjanoakrylowym przyklejamy końcówkę drążka do zaworu numer 86. Po utwardzeniu się kleju zaczynamy przyklejać podtrzymaki do opasek kotła. Pokrętłami w budce maszynisty sterowano dopływem pary do turbogeneratora i sprężarki. Ich zadaniem było więc przede wszystkim włączanie albo odcinanie zasilania tych urządzeń. Sam turbogenerator miał własny regulator, który utrzymywał odpowiednią prędkość pracy potrzebną do wytwarzania prądu dla reflektora i oświetlenia parowozu. Z kolei sprężarka współpracowała z regulatorem ciśnienia, który samoczynnie utrzymywał wymagane ciśnienie powietrza dla układu hamulcowego oraz innych urządzeń pomocniczych, takich jak piasecznice. Dzięki temu maszynista uruchamiał oba urządzenia, a ich dalsza praca była w dużej mierze kontrolowana automatycznie. Tak samo postępujemy z drugim prętem. Na końcach drążków od strony budki maszynisty przyklejamy pokrętła, ustawiając je równo i symetrycznie.
Przechodzimy teraz do budowy mechanizmu sterowania przepustnicą Wagnera. Zaczynamy sklejać przygotowane elementy. Na początek łączymy oś o grubości 1 mm z elementem numer 97. Przyklejana oś nie jest jeszcze docięta na wymiar. Dopiero po przyklejeniu wszystkich elementów dotnę ją dokładnie. Klejem cyjanoakrylowym przyklejamy pręt do elementu numer 97. Kolejny element to numer 97A. Następny element to numer 97B. Następnie dokładamy drugi element numer 97A. Teraz dokładamy drugi element numer 97B. Na końcu nasuwamy na pręt dźwignię numer 97C. Przyklejamy ją do elementu numer 97B i odcinamy wystający pręt tuż za dźwignią. Element numer 97E przyklejamy jednym końcem do dźwigni numer 97C. Do drugiego końca elementu numer 97E przyklejamy dźwignię numer 98C. Następnie do elementu numer 97E przyklejamy element numer 97D. Dalej do całego zespołu przyklejamy drugi element numer 97E. W ten sposób wykonaliśmy mechanizm sterowania przepustnicą Wagnera. Teraz skleimy podtrzymaki drążka regulacji przepustnicy. Zaczynamy od elementu numer 98B. Wycinamy 5 elementów numer 98B. Na miękkiej powierzchni rolujemy elementy. Następnie zwijamy je i sklejamy wokół pręta o średnicy 1 mm, zachowując niewielki luz, tak aby gotowe podtrzymaki można było swobodnie nasunąć na drążek regulacji przepustnicy. Wykonany wcześniej mechanizm sterowania przepustnicą Wagnera oraz elementy numer 98B malujemy czarną farbą Vallejo 70950. Kontynuujemy sklejanie podtrzymaków numer 98. Elementy numer 98A przyklejamy do elementów numer 98. W ten sposób sklejamy 5 takich zestawów. Następnie do elementów numer 98A przyklejamy elementy numer 98B. Po całkowitym wyschnięciu kleju podtrzymaki numer 98 malujemy czarną farbą Vallejo 70950. Podtrzymaki wsuwamy na drążek o średnicy 1 mm. W ten sposób przygotowujemy cały zespół wraz z mechanizmem sterowania przepustnicą Wagnera
do montażu na kotle parowozu. Drążek z podtrzymakami wsuwamy przez ściankę budki maszynisty oraz przez panel numer 95. Na drugi koniec drążka nasuwamy mechanizm sterowania przepustnicą, a dokładniej element numer 98C. Element numer 97 mechanizmu przepustnicy przyklejamy do kołpaka w wyznaczonym miejscu. Następnie przystępujemy do przyklejania podtrzymaków na opaskach kotła. W tym parowozie zastosowano dwie przepustnice, pomocniczą oraz główną systemu Wagnera. Przepustnica pomocnicza pracowała na parze mokrej i służyła do otwierania lub odcinania dopływu pary mokrej do dalszego obiegu pary, a także do odwodnienia, czyli osuszania układu. Z kolei główna przepustnica systemu Wagnera pracowała na parze przegrzanej i regulowała dopływ pary do silników parowozu. Dlatego w modelu odtwarzamy dwa odrębne mechanizmy sterowania: przepustnicy pomocniczej oraz głównej. Drążek pokrywamy czarnym łoszem olejnym Tamiya 87131, aby delikatnie zmatowić jego powierzchnię. Przystępujemy do sklejania dźwigni przepustnicy głównej numer 99. Przygotowujemy potrzebne elementy i sklejanie dźwigni przepustnicy rozpoczynamy od elementu numer 99. Na element numer 99 naklejamy w wyznaczonych miejscach 4 imitacje śrub. Następnie przygotowujemy pręt o średnicy 1 mm i przyklejamy go do środka elementu numer 99. Następnie dokładamy element numer 99A. Nasuwamy go na pręt i przyklejamy do elementu numer 99. Dalej przygotowujemy element numer 99B. Zwijamy go na pręcie o średnicy 1 mm i sklejamy. Tak przygotowany element nasuwamy na pręt i przyklejamy go do elementu numer 99A. Dalej przechodzimy do dźwigni numer 99C. Wyginamy ją w wyznaczonych miejscach, a następnie utwardzamy te miejsca klejem cyjanoakrylowym, aby zachować nadany kształt elementu. Po utwardzeniu się kleju nasuwamy element na pręt i przyklejamy go do elementu numer 99B. Był to ostatni element dźwigni przepustnicy, więc teraz przycinamy pręt do odpowiedniej długości.
Teraz wykonamy uchwyt dźwigni, wycinając go z pręta o średnicy 1 mm. Następnie przyklejmy go do elementu numer 99C za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Następnie przygotowujemy elementy numer 99D i 98D, które sklejamy ze sobą. Następnie tak sklejony zespół doklejamy do elementu numer 99A. W ten sposób wykonaliśmy mechanizm dźwigni przepustnicy. Teraz przechodzimy do sklejania dźwigni przepustnicy pomocniczej i zaczynamy od elementu numer 100A. Na ten element przyklejamy dwie imitacje śrub. Następnie przygotowujemy element numer 100. Do tego elementu przyklejamy pręt o średnicy 1 mm, pozostawiając go na tym etapie z niewielkim zapasem długości. Na pręt nasuwamy element numer 100A i przyklejamy go do elementu numer 100. Dalej przechodzimy do dźwigni numer 100B, którą również nasuwamy na pręt i przyklejamy do elementu numer 100A. Na końcu dźwigni numer 100B przyklejamy rączkę dociętą z pręta o średnicy 1 mm. Teraz przycinamy wystający pręt do odpowiedniej długości. W ten sposób przygotowaliśmy dźwignię przepustnicy głównej i pomocniczej. Przechodzimy do malowania przygotowanych przed chwilą elementów. Malujemy je czarną farbą Vallejo 70950. Teraz wykonamy drążek uruchamiania piasecznic z pręta o średnicy 1 mm oraz dwóch elementów numer 101. Elementy numer 101 malujemy czarną farbą Vallejo 70950. Teraz wykonamy weathering elementu numer 99, czyli dźwigni przepustnicy głównej, za pomocą kredek do weatheringu firmy AK. Pierwsza kredka, jakiej używamy, to numer 10013 Dark Rust. Druga kredka, jakiej używamy, to numer 10011 Light Rust. Trzecia kredka, jakiej używamy, to numer 10015 Vivid Orange. Przechodzimy teraz do dźwigni przepustnicy pomocniczej numer 100, którą również malujemy kredkami w podobny sposób.
Na koniec kredką numer 10035 Dark Aluminium delikatnie zaznaczamy wybrane krawędzie elementów, imitując przetarcia farby i miejscowe odsłonięcie metalu. Elementy te zamontujemy teraz w kabinie maszynisty. Zaczynamy od przepustnicy głównej. Końcówkę elementu numer 98D nasuwamy na drążek sterujący przepustnicą w kołpaku. Następnie element numer 99 przyklejamy do ścianki kotła w wyznaczonym miejscu. Dodatkowo element numer 98D przyklejamy do panelu numer 95. Po pełnym wyschnięciu kleju przycinamy drążek do odpowiedniej długości. Przyklejamy teraz w oznaczonym miejscu przepustnicę pomocniczą numer 100. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym, między innymi, dokończymy układ uruchamiania piasecznic, przygotujemy 2 prasy smarne oraz zbudujemy 2 wodowskazy. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.